You are listening to our review of the week on Estate FM. Dzień dobry Państwu, z odmętów internetu wynurza się Tomasz Cudowski. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia, czyli flagowy program podcastu Estate FM. Niezmiennie wspierają nas mecenasi, firmy JLL i Pinsent Masons. Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify. Oto skrót ostatnich dni. Chyba nigdy nie zaczynaliśmy programu od tak złej wiadomości, ale co robić? Warszawski sąd ogłosił właśnie upadłość spółki Hrejt z grupy Hre Investments, zadłużonej na 2 miliardy 800 milionów złotych. Wartość majątku spółki oszacowano zaledwie na około 12% tej sumy, więc sąd odrzucił wniosek o restrukturyzację i firma trafiła pod zarząd syndyka. Ale teraz to już same sukcesy. Właśnie sfinalizowano jedno z największych finansowań w sektorze retail parków. Newgate Investment przeprowadził transakcję finansowania dłużnego typu portfelowego o wartości około 72 milionów euro. Finansowanie udzielone przez Erste Bank Polska zostało zabezpieczone na portfelu 14 aktywów, co jest nie tylko jednym z największych finansowań retail parków w ostatnich latach, ale także rekordowym refinansowaniem w tym sektorze udzielonym przez jeden bank. Więcej o tej transakcji już za tydzień w przeglądzie tygodnia. Cavatina debiutuje jako operator PRS. Spółka Cavare rozpoczęła komercjalizację pierwszego projektu, którym zamierza sama zarządzać. 164 mieszkania na wynajem z serwisem na poziomie hotelowym powstały w Katowicach. Przez 3 ostatnie lata spółka stworzyła portfel 8 projektów PRS, z których 2 zostały już ukończone i sprzedane, trzeci jest w budowie, a kolejne czekają na partnerów w formule forward funding lub joint venture. Spółka deklaruje także wejście do Krakowa i innych aglomeracji. Solidne przedłużenie regionalne. Capgemini zostaje w Business Garden Wrocław, gdzie zajmuje prawie 8,5 tysiąca metrów i zatrudnia 2,5 tysiąca osób. Wrocławski oddział firmy działa od 2004 roku, z czego od 9 lat w parku biurowym należącym do Wastintu. W procesie przedłużenia umowy Capgemini korzystało ze wsparcia firmy Cushman & Wakefield. 7R zawarło długoterminową umowę najmu ze spółką Brand BQ, właścicielem marki Medicine. Firma wynajęła ponad 30 tysięcy metrów w kompleksie 7R Hub Nowa Huta. Najem realizowany będzie etapowo. Pierwsza część powierzchni zostanie przekazana najemcy w listopadzie 2027 roku, natomiast druga w listopadzie 2028. Będą tam prowadzone operacje w obszarze e-commerce oraz dystrybucja produktów do kilkuset sklepów w Polsce oraz odbiorców zagranicznych. Panatoni oddało do użytku ostatni etap Panatoni Park Kielce. Tym samym deweloper zakończył realizację pierwszego parku przemysłowego klasy A w województwie świętokrzyskim. Kompleks zlokalizowany przy granicy administracyjnej Kielc obejmuje 4 budynki o łącznej powierzchni około 66 tysięcy metrów, dostosowane do potrzeb firm z branż logistyki, produkcji oraz e-commerce. Follow Estate FM on Spotify and you won't miss an episode. Ekskluzywną część dźwiękową rozpoczynamy od rekordowego refinansowania projektu Mix Use, na dodatek zrealizowanego przy udziale newcomerów Erste Banku i Pinsent Masons, innymi słowy dzieciaki rządzą. W efekcie White Star Real Estate i Tristan Capital Partners zainkasują 172 miliony euro refinansowania dla elektrowni po Wiśle. Dlaczego to wydarzenie jest tak wyjątkowe? Tłumaczy Jakub Zienkiewicz z kancelarii Pinsent Masons, która pełniła rolę doradcy prawnego kredytobiorcy. Po pierwsze, elektrownia po Wiśle to jest wizytówka Warszawy. To jest projekt, który zdobywał liczne nagrody, w tym nagrody na międzynarodowych targach MIPIM. Po drugie, jest to pierwsze wspólne finansowanie Erste Austria, Erste Polska po ekspansji Erste Austria na polski rynek poprzez przejęcie pakietu kontrolnego akcji Santander Bank Polska. Jest to jedno z największych finansowań nieruchomościowych, jakie miały miejsce w tym roku w Polsce. Mówimy tutaj o kwocie finansowania na poziomie 172 milionów euro. Po czwarte, już
już wchodząc tutaj na poziom samych prac nad transakcją i struktury finansowania, to mogę zdradzić, że prace nad dokumentacją trwały ładnych kilka miesięcy, gdzie strony swoje uzgodnienia finansowe oczywiście musiały rozpocząć odpowiednio wcześniej. Finansowanie projektów typu Mixed-Use nie jest proste. To są złożone projekty. W tym przypadku finansowanie było udzielone na poziomie kilku kredytobiorców. Tam jest część hotelowa, część handlowa, część biurowa, food court oraz część peresowa. Każda, powiedzmy, z tych odnóg projektu trochę inaczej funkcjonuje z perspektywy banku, więc tutaj bardzo ważne było zrozumienie tego projektu przez banki i odpowiednie poukładanie tego w strukturze finansowania. A jak wygląda rynek finansowania bankowego i czy to dobry moment na refinansowanie projektów obecnych na rynku od kilku ładnych lat? Rynek finansowania jest w dobrej kondycji. Obserwujemy dużo transakcji, obserwujemy większą ilość transakcji niż w ostatnich latach. Słyszymy o kilku dużych projektach, także myślę, że niedługo o ciekawych projektach też rynek usłyszy. Kapitał bankowy jest dostępny. Banki są płynne, są skore do udzielania finansowań. Myślę, że to jest dobry moment na rynku, żeby refinansować projekty. Wszelkie kwestie związane z szeroko pojętym ESG w tym momencie są dla banków nie nice to have, tylko must have. Był to na pewno element, o który musiał zadbać kredytobiorca, żeby tego typu, tej skali finansowanie uzyskać. To absolutnie podkreśla też dodatkowo jakość tego projektu. Wiewiórki donoszą, że szykują się kolejne rekordowe deale, więc stay tuned. You are listening to our review of the week on Estate FM. Z Warszawy ruszamy do Trójmiasta, by podjąć temat istotny nie tylko dla tych słuchaczy, którzy mają lub wkrótce będą mieć dzieci w wieku studenckim. W przyrodzie nastała bowiem faza wychodzenia maturzystów ze stadium larwalnego i przepoczwarzania się w potencjalnych magistrów. A bez kulawych metafor mamy oto gorący czas publikowania wyników maturalnych i składania dokumentów na uczelnię, czyli złote żniwa dla wynajmujących. No to nic dziwnego, że niektórzy ostrzą kosy. Torus uruchamia właśnie swój pierwszy dom studencki, nie tylko w oryginalnym formacie, ale również mający stanowić tzw. dobry początek. Przemysław Ryś z Torusa mówi o szczegółach projektu w Trójmieście, a zaczyna od wyjaśnienia nazwy All In, która fonetycznie może nasuwać dość ryzykowne skojarzenia z grami hazardowymi. In przez 2N, miejsce odpoczynku, miejsce zatrzymania się i wszyscy są tam mile widziani, bo chcemy stworzyć miejsce, które będzie przyjazne studentom. Torus przede wszystkim jako firma inwestycyjna, posiadając tą konkretną działkę, miał kilka pomysłów wcześniej. Długi czas zastanawialiśmy się, co będzie najlepsze dla tego miejsca. No i ze względu na bliskość z jednej strony do Politechniki Gdańskiej, również niedaleko do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ale też przy SKMC, ale ze względu na samą lokalizację tego miejsca, w pewnym zaciszu, na uboczu, ale tak blisko głównych arterii. Sławek Gajewski wymyślił, że dla tego miejsca to będzie najlepszy koncept. Postanowiliśmy robić coś nowego. Z drugiej strony mamy też swoje doświadczenia jako zarządca budynków i jako członek grupy kapitałowej, który współpracuje z dobrym hotelem, z tym prężnie działającym operatorem hotelarskim. Jest to projekt do portfela własnego. Już wiemy, że to nie jest ostatni dom studencki, bo już jesteśmy na etapie zaawansowanego procesu pozyskiwania kolejnej lokalizacji, z kolei bliżej położonej do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Myślimy też o kolejnych punktach na mapie. Ciekawy jest także koncept domu studenckiego. Deweloper konsekwentnie unika słowa akademik. Dlaczego? Skala tego przedsięwzięcia to nie są jednostki akademickie na kilkaset pokoi, bo chcemy dać alternatywę dla osób, które preferują bardziej kameralne obiekty. Trochę się tak wewnętrznie śmiejemy, że być może za dużo się amerykańskich filmów naoglądaliśmy i domy bractw nam weszły do głowy. Nie jest to jakaś kalka amerykańskiego konceptu. Fajnie by było, żeby osoby, które będą tam mieszkały, nawiązywały relacje trwalsze niż tylko na rok akademicki, kiedy będą w tym samym miejscu, w tym samym czasie. I też jako operator mamy zamiar prowadzić takie aktywności, które będą integrowały tą społeczność naszych klientów, naszych najemców. Właśnie oficjalnie otworzyliśmy działalność, mamy pozwolenie na użytkowanie. Mamy bardzo dużą liczbę zapytań, przewyższającą
trzykrotnie liczbę miejsc. Pojawiły się pierwsze rezerwacje, mamy około 40% budynku już zarezerwowanego, a przecież przed nami jeszcze wyniki polskich matur, plus oczywiście decyzje osób o wyjeździe na Erasmusa do Polski. Co nas cieszy, mamy już kilkoro zagranicznych studentów. I widzimy, jak wygląda proces przygotowania tych inwestycji. Mniej więcej w cyklu 2-3 lata chcemy kolejne jednostki otwierać. Jeżeli domkniemy naszą transakcję zakupu działki do końca trzeciego kwartału, to zakładam, że na rok akademicki za 2 lata będziemy mieli nasz kolejny budynek. Nie od rzeczy będzie zapytać prezesa Torusa o plany firmy na najbliższe miesiące, a w planach jest m.in. ciekawy biurowiec. Torus jako firma inwestycyjna patrzy w pierwszej kolejności na to, jak zadbać o stan posiadania naszych właścicieli. Żeby wybrzmiało, dopiero na drugim miejscu jesteśmy deweloperem. Przyglądaliśmy się rynkowi po tym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w naszym core biznesie, czyli na rynku biurowym i zdecydowaliśmy zasadniczo, żeby dywersyfikować ryzyko. Stąd mniejsze inwestycje w różnych zakresach, również współpracę z innymi deweloperami, inwestorami, nowe produkty, tak właśnie jak dom studencki, czy magazyn logistyczny, który w Gdyni niedawno oddaliśmy do użytkowania. Z tych rzeczy, które są w najbliższej kolejności, no to jest kolejny biurowiec, ale mniejszy i tutaj już na etapie planowania samego wbijania łopaty wiemy, kto tam będzie najemcą, bo jest to głównie biurowiec dla spółek powiązanych kapitałowo z nami, także będziemy mieli bardzo dobry prelet. A jeśli chodzi o kwestie kolejnych rzeczy, no to czekamy na pozwolenie na budowę naszej mieszkaniówki na Przymorzu Małym, która była tam procedowana w trybie Lex Developer. Zresztą ten biurowiec też jest w pobliżu do tego budynku mieszkalnego. Całość projektu nazywa się projekt Mozaika, bo będzie składał się właśnie z różnych funkcji. I tutaj też zawzmiankuję, że w biurowcu planujemy coś, co my nazywamy fabryką kultury, czyli salę ze sceną i widownią na około 200 osób. I nasz nowy pomysł na to, jak aktywizować miejsce. Można zatem podsumować, że dywersyfikacja to taka nowa specjalizacja, tylko na odwrót. Czy jakoś tak? Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify. Latka lecą, także jeśli uświadomimy sobie, że duże niedzielne zakupy w Polsce są niemożliwe już od 6 lat. Jednak, jak się okazuje, nadal czujemy sentyment do odwiedzin dużych marketów i galerii handlowych w niedzielę. Jak pokazuje najnowsze badanie CBRE, przeprowadzone na panelu Ariadna, gdyby taka możliwość wróciła, skorzystałaby z niej połowa klientów, a są takie grupy wiekowe, gdzie odsetek miłośników niedzielnych zakupów jest jeszcze większy. O szczegółach Anna Wysocka z CBRE. Największe zainteresowanie możliwością robienia zakupów w niedzielę deklarują osoby w wieku 35-44 lata. 57% z nich skorzystałoby z takiej możliwości. Wysokie wskazania widzimy również wśród najmłodszych konsumentów. W grupie 18-24 lata odsetek ten wynosi 54%, a wśród osób w wieku 25-34 lata 52%. To szczególnie interesujące, ponieważ właśnie młodzi należą jednocześnie do najaktywniejszych użytkowników centrów handlowych. 3/4 osób z pokolenia Z odwiedza galerię przynajmniej 2 razy w miesiącu. Z badania wynika także, że im częściej konsumenci odwiedzają centra handlowe, tym większe jest ich zainteresowanie niedzielnymi zakupami. Wśród osób bywających w galeriach kilka razy w tygodniu chęć skorzystania z tej możliwości deklaruje aż 67% respondentów. Pokazuje to, że niedzielny handel jest najbardziej atrakcyjny dla klientów, którzy regularnie korzystają z oferty centrów handlowych. Jak podają eksperci, zainteresowanie zakupami w niedzielę jest wyrazem potrzeby większej elastyczności, głównie ze strony osób czynnych zawodowo, no i rodzin. Co ciekawe, ewentualnemu powrotowi niedzielnego handlu sprzyja także coraz popularniejszy model omnichannel. W dobie omnichannel klienci bardzo często rozpoczynają proces zakupowy online, porównując produkty i ceny, ale ostateczną decyzję chcą podjąć w sklepie stacjonarnym, gdzie mogą obejrzeć produkt na żywo, ocenić jego jakość czy go przymierzyć. Coraz większe znaczenie ma również fakt, że dla wielu klientów, zwłaszcza młodych, wizyta w galerii nie oznacza już wyłącznie zakupów. Rosnąca oferta gastronomiczna, rozrywkowa i usługowa sprawia, że centra handlowe pełnią dziś rolę miejsc spotkań, budowania relacji i spędzania wolnego czasu. Niedziela daje możliwość połączenia tych różnych aktywności podczas jednej wizyty. Widzimy też pewne różnice między grupami konsumentów.
Nieco częściej niedziele handlowe popierają mężczyźni, 51% wobec 45% kobiet. To pokazuje, że wraz z rosnącym tempem życia i bogatszą ofertą centrów handlowych rośnie również potrzeba większej swobody w planowaniu czasu wolnego i zakupów. Krótko mówiąc, wyniki badania potwierdzają, że dla wielu konsumentów niedziela pozostaje atrakcyjnym dniem na odwiedzenie centrum handlowego. Co istotne, nie chodzi już wyłącznie o same zakupy. Coraz częściej jest to po prostu element szerszego doświadczenia łączącego handel, gastronomię, rozrywkę i społeczne funkcje współczesnych centrów handlowych. Eksperci przyznają jednocześnie, że szansa na powrót regularnego handlu w niedzielę w najbliższym czasie jest niewielka i zdecydowanie nie jest to kwestia ekonomiczna. Po prostu taki mamy klimat polityczny. And now this. Kącik literacki. W nawiązaniu do gorącego tematu, jakim jest w Polsce system zwrotu butelek i to od dekad, przypomnijmy sobie arcydzieło czeskiego kina poświęcone temu tematowi. Para łabędzi zaręcza się i od tej chwili samiec nie opuszcza już samicy aż do końca życia, mówi lektor telewizyjnego programu przyrodniczego. Kiedy jedno z tej wiernej pary ginie, drugie z reguły pozostaje już samo. Panią Eliszkę, która ogląda program z przejęciem, przeraża okropny łoskot dobiegający z kuchni. Co tam robisz na Boga? Z kuchni słychać niezrozumiałą odpowiedź Tkalouna. Jest piękny program o łabędziach. Powinieneś obejrzeć, zwłaszcza ty. Odpowiedź stanowią kolejne trzaski z kuchni. Kiedy samica łabędzia umiera, samiec nie szuka już sobie innej i zostaje sam aż do śmierci. To wspaniale, burczy Tkaloun, spoglądając na zegar w kuchni, który wskazuje, że zbliża się już 4:30. Po czym, chyba żeby odreagować, rozdeptuje z hałasem kolejną plastikową butelkę. Ludzie powinni wziąć z nich przykład, krzyczy Eliszka przez drzwi. A co jeśli najpierw ten samiec kopnie w kalendarz? Pyta Tkaloun. Wtedy ona zostaje sama, odpowiada Eliszka. To mają dobrze. Tkaloun rozdeptuje butelkę, w której była jeszcze resztka dobrej wody. Cholera, wybucha. Co się stało? Jezioro łabędzie. Tkaloun podnosi mokry kapeć z kałuży. To był fragment scenariusza filmu Zdenka Swieraka „Butelki zwrotne”. Wspaniałej, zabawnej, ciepłej historii o pogodnej starości i potrzebie otaczania się dobrymi ludźmi. A czytał Cyfrowy Honza. Brawo, chłopaku! I na tym kończymy przegląd. Kolejny za tydzień. Pamiętajcie, żeby się nawadniać, a także subskrybować i udostępniać podcasty kanału Estate FM. No i trzymajcie się tam jakoś. Thank you for listening. You can hear another review of the week on Estate FM next Friday.